Witam serdecznie, z tej strony Himek, z kanału Gazetki i Promocje. Jest takie stare powiedzonko, żarcik dotyczące urlopu, które pewno wiele osób zna. Było to jakoś tak, że szef pyta pracownika, czy lubi ciepłe piwo i spocone dziewczyny. Na to pracownik odpowiada, że nie bardzo. A szef uśmiechnięty na to, że to świetnie, bo w takim razie dostanie urlop w listopadzie. Najzabawniejsze w tym jest to, że jest ono bardziej prawdziwe niż się z pozoru wydaje. Otóż całkiem często pójście z wnioskiem urlopowym do szefa wiąże się z całkiem sporym stresem, nie wspominając już o konfliktach pomiędzy współpracownikami. Gdy występuje konieczność zastępowania się, siłą rzeczy każdy lobbuje za terminem, który mu najbardziej odpowiada. Od początku sezonu urlopowego więc trwają nieustanne dyskusje, które mają na celu wynegocjowanie z koleżankami i kolegami takich terminów urlopu, aby nam pasował, a i innym także. Strategie tutaj są przyjmowane różne. Czasem pierwszeństwo wyboru mają pracownicy z najdłuższym stażem, a wtedy ci nowi nierzadko lądują na urlopie we wspomnianym listopadzie. Jest też niepisana tradycja, że w lipcu i sierpniu urlop biorą osoby, które mają dzieci w wieku szkolnym, co w zasadzie jest sensowną zasadą. Gorzej, gdy osób takich jest więcej niż dostępnych terminów. Wtedy też zaczynają się twarde negocjacje. Jeżeli coś uczy skutecznych negocjacji, to planowanie urlopu jest 100 razy lepsze niż podręczniki z technik negocjacyjnych czy szkolenia. Motywacja jest tutaj bardzo silna, bo lato jest tylko raz w roku, a każdy chciałby wykorzystać najlepszy dla siebie okres. Czasem nawet robi się nerwowo, ale taki to już drażliwy temat, że każdy targuje się o termin jak handlarz na tureckim bazarze. Swoją drogą pozdrawiam widzów, którzy właśnie wypoczywają w Turcji i którzy byli nawet tak mili, że przesłali nam dzisiaj pozdrowienia. Mam nadzieję, że dobrze się bawią i porządnie wypoczną, jak i zresztą także wszyscy inni wypoczywający właśnie widzowie kanału Gazetki i Promocje. Chociaż ci, którzy są właśnie nad Bałtykiem, to chyba nie opalą się jakoś bardzo, ale za to nie grozi im wspomniane wcześniej ciepłe piwo, jak i nadmierne pocenie. Jest to pewien plus, o którym warto pamiętać, bo jak nieraz wspominam, ważne jest, aby docenić to, co się ma, a nie ganiać tylko za tym, czego się mieć nie będzie. A czasem tak jest z pogodą nad polskim morzem. Trzeba się po prostu nastawić na coś innego, a jeżeli trafi się słoneczny czy nawet upalny okres, to tym bardziej będzie miło. Jako specjalista od poprawiania sobie humoru zdradzę Państwu też pewien bardzo dobry sposób na to, aby się nie zrażać do takich sytuacji z powodu kłopotliwych okoliczności. Jeżeli podczas urlopu zdarzy się marna pogoda, to odnaleźć coś, co sprawia nam ogromną przyjemność i może być zrealizowane pomimo pogody. Wtedy taki deszczowy urlop zostanie zapamiętany przez nas jako coś miłego i gdy następnym razem będziemy się wybierali na wypoczynek w wątpliwą pogodę, to będziemy w głowie mieli właśnie te miłe wspomnienia z poprzednich wypoczynków. Proszę mi wierzyć, że to działa i to nie tylko z urlopem. Ale żeby ktoś nie pomyślał, że postanowiłem zostać modnym ostatnio coachem, to zapraszam teraz do Dino na zakupy. Tym bardziej, że na pewno się tam spotkamy. Do zobaczenia zatem i głowa do góry.